Kiedy mamy już nazwane moduły w naszym kursie, możemy przystąpić do dodawania materiałów do nich. Oczywiście, jeśli nie jest włączony w kursie tryb edycji, musimy to najpierw zrobić. I przy każdym module, włącznie z modułem wstępnym, pojawił się w tej chwili link Dodaj aktywność lub zasób. Więc do modułu, do którego chcemy dodać jakąś aktywność lub zasób, czyli aktywność, czyli ćwiczenie jakieś dla studentów lub jakieś zadanie, zasób, czyli materiały dydaktyczne, klikamy przy odpowiednim module ten link Dodaj aktywność lub zasób i pojawia nam się okno wyboru rodzaju aktywności i zasobów. Możemy przeglądać je wszystkie naraz, możemy również przeglądać tylko aktywności albo tylko zasoby. I kiedy wybierzemy element, który chcemy dodać, klikamy na jego ikonie. Natomiast jeśli jakichś elementów używamy często, są one naszymi, powiedzmy, ulubionymi elementami kursów, możemy je oznaczyć gwiazdkami. I wtedy takie elementy, kiedy ponownie klikniemy przy dowolnym module Dodaj aktywność lub zasób, to będziemy najpierw widzieli te właśnie wybrane elementy, które zaznaczyliśmy gwiazdkami. Dodawanie elementów kursu odbywa się w taki sposób, że po kliknięciu na link Dodaj aktywność lub zasób w odpowiednim module i po wybraniu rodzaju aktywności lub zasobu, który chcemy dodać do tego modułu, pojawia nam się formularz, gdzie wprowadzamy informacje na temat tego właśnie elementu, który chcemy stworzyć. Skoro w tej chwili dodaję forum dyskusyjne, nazwę je sobie konsultacje. Wprowadzamy również opis. Jak widać, opis nie jest obowiązkowy, jednak oczywiście warto jest studentom napisać, jakiemu celowi służy dane forum dyskusyjne, czy dane zadanie, czy dany quiz, co mają w nim oczekiwać, co mają w nim zrobić, wykonać. I każdy element kursu, który dodajemy, oprócz nazwy i opisu, ma też całkiem sporą liczbę opcji dodatkowych. Wiele z tych opcji nie jest istotnych na początku, kiedy pracujemy z platformą Delta. Będą nam one potrzebne dopiero później, kiedy już będziemy bardziej zaawansowanymi użytkownikami i wtedy będziemy chcieli w jakiś sposób zmodyfikować standardowe działanie tych narzędzi. Przykładowo w przypadku forum dyskusyjnego tak naprawdę wystarczy, że wprowadzimy nazwę forum i to forum już będzie działało. Opis jest już czymś nieobowiązkowym. Zapisujemy zmiany i wracamy do kursu. Można też zapisać zmiany i od razu wyświetlić to forum, które w tej chwili tworzymy. Forum mamy stworzone. Przy okazji taka dygresja, zauważmy, że stworzyliśmy forum konsultacje oprócz forum ogłoszeniowego. Forum ogłoszeniowe jest o tyle specyficzne, że w tym forum tylko wykładowca może pisać wiadomości, studenci nie mogą nic napisać, nie mogą nawet odpowiadać na wiadomości wysłane przez prowadzącego. Dlatego w kursie potrzebne jest forum na konsultacje, jeśli chcemy, żeby studenci mieli możliwość zadawania nam pytań. Wracając do naszego forum konsultacje, zauważmy jeszcze, że opis, który wprowadziliśmy do tego forum, jest bardzo krótki. I jeżeli mamy do naszych aktywności takie właśnie krótkie opisy i zależałoby nam na tym, żeby taki krótki opis był widoczny na stronie kursu, zanim studenci wejdą do tego elementu kursu, to wtedy możemy podczas edycji takiego elementu po wprowadzeniu nazwy i opisu zaznaczyć opcję Wyświetl opis na stronie kursu. I wtedy na stronie głównej kursu oprócz nazwy samego elementu studenci będą również widzieli wstęp do niego. Pamiętajmy jednak, że takie wyświetlanie wstępów do wszystkich elementów naszego kursu mogłoby spowodować, że strona główna kursu będzie bardzo mało czytelna. Czyli stosujmy to z umiarem. Tylko wtedy, kiedy te opisy są naprawdę krótkie,
w przypadku niektórych tylko elementów kursu, nie wszystkich, bo zobaczmy na przykład, gdybyśmy w kursie Polskie Góry, gdzie forum konsultacje ma dość długi opis, gdybyśmy tutaj wykonali taką modyfikację i wyświetlili opis na stronie kursu, to wtedy cały ten opis by był tutaj wyświetlony. Gdybyśmy podobną rzecz zrobili w przypadku forum ogłoszenia, w przypadku zasad udziału w kursie, literatury podstawowej i każdego kolejnego elementu w naszym kursie, wtedy strona kursu byłaby bardzo zagmatwana i skomplikowana. Wiemy już, jak wygląda proces dodawania aktywności i zasobów do naszego kursu i jest on właściwie taki sam w przypadku wszystkich rodzajów aktywności i zasobów. Niektóre z nich wymagają jedynie dwustopniowego tworzenia. Na przykład w przypadku quizu nie tylko wybieramy, że chcemy dodać quiz i wypełniamy formularz z nazwą, opisem i ewentualnie jakimiś ustawieniami odpowiedzialnymi za to, jak ten quiz będzie się zachowywał, ale w kolejnym etapie będziemy musieli wypełnić również ten quiz pytaniami testowymi. Natomiast warto jeszcze wiedzieć, że w przypadku publikowania materiałów, jeśli chcemy publikować studentom pliki, to wtedy mamy bardzo przyspieszoną ścieżkę do tworzenia takich zasobów. Możemy oczywiście dodawać pliki w taki sposób, jak każdy inny element kursu, czyli dodaj aktywność lub zasób, wybieramy zasoby, klikamy plik, nazywamy ten plik, umieszczamy plik w odpowiednim miejscu, ustawiamy jego właściwości i zapisujemy. Ale dużo szybszą metodą jest przeciągnięcie pliku bezpośrednio na stronę kursu. Czyli jeśli mamy jakąś prezentację PowerPoint, czy dokument PDF, czy dokument programu Word, wystarczy, że przy włączonym trybie edycji, kiedy tryb edycji jest włączony w kursie, otworzymy sobie okienko przeglądania plików na naszym komputerze, przeciągniemy plik do odpowiedniego modułu i upuścimy go. I wtedy taki plik zostanie opublikowany ze standardowymi właściwościami. Możemy te właściwości oczywiście zmienić, natomiast już tak naprawdę plik jest w kursie. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy modyfikować istniejące elementy kursu. Kiedy już mamy w naszym kursie jakieś aktywności lub zasoby, przy każdym z nich mamy menu modyfikuj. Podobnie jak to mieliśmy w przypadku wszystkich modułów. Przy modułach mamy menu modyfikuj i przy aktywnościach i zasobach również mamy menu modyfikuj. Tym razem jest ono dłuższe. Jeśli z tego menu modyfikuj wybierzemy edytuj ustawienia, wtedy wrócimy do formularza, który widzieliśmy podczas tworzenia tego elementu, czyli możemy tutaj modyfikować wszystkie właściwości tego elementu kursu, w tym przypadku właściwości forum. Jeśli wybierzemy z tego menu opcję przenieść na prawo, wtedy będziemy przesuwali ten element w prawo. Jest to modyfikacja wyłącznie wizualna, ale dzięki takim modyfikacjom możemy pokazać studentom na stronie kursu strukturę naszego kursu. Zobaczmy sobie to na przykładzie kursu Polskie Góry. Tutaj widzimy, że moduł wstępny został podzielony na dwie strefy. Strefa organizacji i komunikacji oraz biblioteka materiałów podstawowych. Nazwy tych stref zostały wprowadzone jako etykiety. I wszystkie elementy, które się znajdują w strefie organizacji i komunikacji, zostały przesunięte lekko w prawo. I podobnie wszystkie elementy, które się znajdują w bibliotece materiałów podstawowych. Dodatkowo głosowanie zatytułowane po zapoznaniu się z zasadami udziału w kursie zostało przesunięte w prawo w stosunku do samych zasad udziału w kursie, w stosunku do książki, która te zasady omawia. Dzięki czemu studenci widzą wizualnie, mają to pokazane na stronie głównej kursu, że to głosowanie poniekąd należy do zasad udziału w kursie lub jest z nimi związane. Kolejna opcja w menu modyfikuj
pozwala nam ukryć dany element przed studentami. My nadal mamy do niego dostęp, my nadal go widzimy, natomiast studenci ani go nie widzą, ani nawet gdyby mieli zapisany link do niego, nie będą w stanie do niego wejść. Jest to więc świetna metoda na to, żeby sobie przygotować jakieś materiały czy ćwiczenia w kursie, ale jeszcze ich nie pokazywać studentom, dopóki nie będą całkowicie skończone. Kolejna opcja pozwala nam zduplikować dany element, czyli przykładowo, jeśli stworzyliśmy jakiś quiz, zadanie, które chcemy w bardzo podobnej formie stworzyć jeszcze raz w naszym kursie, możemy je zduplikować i delikatnie wtedy zmodyfikować tą naszą kopię stworzoną. Zauważmy, że w momencie, kiedy duplikujemy jakiś element, w jego nazwie pojawia się słowa kopia, żebyśmy wiedzieli od razu, który z tych elementów jest kopią, a który jest oryginałem. Następna opcja w tym menu Modyfikuj, przypisz rolę, jest raczej zarezerwowana do bardziej zaawansowanych zastosowań. Na ten moment nie będziemy jej omawiali, natomiast ostatnia opcja jest oczywiście samowyjaśniająca. Usuń powoduje usunięcie tego elementu. Oprócz menu Modyfikuj, przy każdym elemencie kursu lub przy większości z nich zobaczymy również ikonę oznaczającą tryb grupowy, który jest zastosowany w danym elemencie kursu. Klikając na tej ikonie możemy ten tryb grupowy zmienić. Praca w grupach jest jedną z bardziej zaawansowanych funkcji platformy Moodle, więc w tym momencie nie będziemy jej omawiać, natomiast warto wiedzieć, jak już nauczymy się korzystać z grup, że właśnie w taki szybki sposób można zmieniać tryb grupowy danej aktywności. Natomiast na lewo od elementów kursu widzimy znaną nam już ikonę pozwalającą przenosić dany element kursu z miejsca w miejsce. Możemy go również przenosić pomiędzy modułami w kursie. Na zakończenie pokażę jeszcze 3 różne metody ponownego wejścia we właściwości danego elementu kursu, tak żeby każdy z Państwa mógł sobie wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę. Jeśli byśmy chcieli zmodyfikować istniejący element, na przykład zmodyfikować forum konsultacji, które stworzyliśmy, czy plik organizacja wycieczek górskich, możemy to zrobić na 3 sposoby. Jeśli mamy włączony tryb edycji w kursie, to klikamy Modyfikuj i edytuj ustawienia. Natomiast niezależnie od tego, czy mamy włączony tryb edycji w kursie, czy też nie, jeśli wejdziemy do danego elementu, nie dotyczy to akurat pliku, ponieważ plik, jeśli bym teraz kliknął, to bym zaczął go pobierać, ale jeśli wejdziemy na przykład do forum konsultacje, to wtedy możemy edytować taki element kursu korzystając z menu akcji i też wybrać opcję edytuj ustawienia, lub w trzecim miejscu, kiedy jesteśmy wewnątrz danego elementu kursu, w menu administracja mamy sekcję administracja forum i tutaj również jest opcja edytuj ustawienia. Każda z tych 3 metod przeniesie nas na ekran z właściwościami tego forum.